Morze Bałtyckie to położone wewnątrz kontynentu europejskiego stosunkowo niewielkie morze, którego powierzchnia osiąga prawie 400 000 km². Zlewisko Bałtyku jest czterokrotnie większe od jego powierzchni, wliczając w to prawie cały obszar Polski. Gigantyczna produkcja odpadów przemysłowych i komunalnych, chemizacja rolnictwa, kierowanie ścieków do rzek oraz duża emisja zanieczyszczeń do atmosfery to tylko niektóre czynniki powodujące degradację środowiska i skażenie morza. Biogeny, a przede wszystkim azot i fosfor odpowiedzialne za eutrofizację Bałtyku, przedostają się do Morza Bałtyckiego m.in. z wodą rzek, ze spływem powierzchniowym i podpowierzchniowym. Czas przebywania tych substancji w morzu wynosi około 30 lat. Tyle trwa bowiem wymiana wody w Morzu Bałtyckim. Eutrofizacja, czyli przeżyźnienie wód, jest największym problemem środowiskowym Morza Bałtyckiego. W dużej mierze obwinia się o to rolników, ponieważ to oni odpowiadają za blisko połowę emisji azotu i fosforu do morza. Jednak jak pokazuje konkurs Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego, organizowany od 15 lat przez organizację WWF, coraz więcej rolników działa w kierunku ograniczenia tej emisji i prowadzenia rolnictwa zrównoważonego. Dziś pokażemy Państwu gospodarstwo pani Elżbiety Rajcik, które w 2014 roku zajęło drugie miejsce w krajowym etapie konkursu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii ekologiczne gospodarstwo towarowe, zaś w roku 2015 wygrało krajowy konkurs Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego. Gospodarstwo pani Elżbiety Rajcik od 2007 roku ma certyfikat ekologiczny. Uczestniczy w programach rolno-środowiskowych, w działaniu ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach oraz ochrona siedlisk lęgowych ptaków. Głównym kierunkiem produkcji gospodarstwa jest hodowla bydła mięsnego rasy Hereford. Stado Herefordów w Stefanowie liczy ponad 120 sztuk. Ponieważ to był mój dom rodzinny, w 2004 roku zmarł mój wujek. Przyjechaliśmy do Polski, mieszkaliśmy w Berlinie. Mój mąż mieszkał w Berlinie, ale babcia jego była Polką i zawsze czuł sentyment do Polski. Przyjechaliśmy tutaj, mąż się zakochał w Stefanowie, w Drawie i powiedział, że to będzie nasze. I odkupiliśmy to gospodarstwo w 2004 roku i od 2005 zaczęliśmy inwestycje. Nie wiedzieliśmy jeszcze dokładnie, w którym kierunku pójdziemy. Czy to będzie bydło mięsne, czy to będą gęsi, czy od czego tutaj zacząć. No i po dużych szkoleniach, naradach zdecydowaliśmy się na bydło mięsne Hereforda. Ta rasa doskonale znosi ekstensywny, pastwiskowy system utrzymania. W Stefanowie utrzymywana jest od wczesnej wiosny do późnej jesieni na pastwiskach podzielonych na kwatery elektrycznym pastuchem. W okresie zimowym bydło przebywa w zadaszonych wiatach osłoniętych przed wiatrem, nie wymaga specjalnych pomieszczeń inwentarskich. Łąki, na których wypasane jest bydło, co 5 lat są wapnowane. Ze względu na ochronę siedlisk ptasich koszone są w sierpniu i systematycznie nawożone odchodami stada podczas wypasu. Kwaterowy wypas bydła zapewnia użytkom zielonym takie dawki nawozu, które są od razu zużytkowane przez rośliny. Taki sposób wypasu eliminuje składowanie obornika w gospodarstwie i tym samym ryzyko odcieków związków biogennych do wód. Kwatery wypasowe dla bydła wyznaczone są tak, aby jak najkrótszym bokiem przylegały do rzeki. Ogranicza to do minimum spływ powierzchniowy odchodów pozostawionych przez zwierzęta w czasie wypasu. Brak składowania kiszonek, których nie stosuje się w karmieniu bydła, jest kolejnym działaniem eliminującym możliwość odcieków do wód. Pokutuje jeszcze taki pomysł wśród rolników, że wystarczy wypędzić krowy i wszystko. Nieprawda. Tutaj mamy słabe gleby, 5., 6. klasa, 140 krów plus konie. I teraz nieodpowiednie zagospodarowanie tych gleb powodowałoby ciągły brak pasz. Rozwiązaniem jest wypas kwaterowy. Tu kwater się nie nawozi, wystarczy ten obornik, który zostaje.
Oczywiście ważne jest dobre policzenie obsady zwierząt, czasu wyjadania kwatery. Nie może być za duża obsada jednorazowa, nie może przekraczać intensywność 10 sztuk dużych na hektar. Krótki okres wypasu powoduje, że nie ma nadmiernego nagromadzenia nawozu. Natychmiast po zejściu z kwatery rośliny zaczną odrastać, w związku z czym nie ma niebezpieczeństwa spływu nawozu do wód gruntowych czy spływu do Drawy. Kolejnym elementem sprzyjającym zahamowaniu spływu biogenów do wód są oczka wodne i zadrzewienia. W gospodarstwie wytyczone są naturalne strefy buforowe wzdłuż cieków wodnych. Łąki pani Elżbiety stanowią też bufor dla gruntów ornych sąsiednich gospodarstw, użytkowanych w sposób konwencjonalny, gdzie stosowane są nawozy sztuczne. To bardzo ważne, ponieważ obszar ten położony jest bezpośrednio nad Drawą. Drawa uchodzi do Noteci, Noteć do Warty, Warta do Odry, a Odra do Zalewu Szczecińskiego, który łączy się z Bałtykiem. Drugim kierunkiem gospodarstwa pani Elżbiety jest agroturystyka. Pięknie położone gospodarstwo nad samą Drawą przyciąga gości nie tylko z Polski. Ze starych rodzinnych budynków w obejściu zostały dwór i stajnia. A ponieważ gości zjeżdżało się coraz więcej, właściciele dobudowali obiekt mieszczący 40 miejsc noclegowych oraz wielką kuchnię i jadalnię, a także budynek gospodarczy. Właścicielka dba o każdy szczegół. Wszędzie ład i porządek. W części agroturystycznej zastosowano rozwiązania techniczne, które wpływają na zmniejszenie negatywnego wpływu działalności na stan wód i powietrza, w tym przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, centralne ogrzewanie na biomasę, kolektory słoneczne. Goście, którzy przyjeżdżają, mają wielkie wymagania. Jest zakaz palenia węglem, czyli mamy piece na pelet i drzewo, gdzie są bardzo wysokie koszty. Interesuje nas energia odnawialna, to znaczy fotowoltaika, pompy ciepła. To są następne plany. W tej chwili mamy solary, oczyszczalnie ścieków. Solary latem dają gorącą wodę i nie musimy palić i tu jest oszczędność. Jesteśmy w gospodarstwie ekologicznym, dużym, 115 hektarów, przyjmującym cały czas gości. I teraz na to duże gospodarstwo wystarczy, jak widzimy, taka nieduża oczyszczalnia ścieków. Zużywa trochę prądu, ponieważ pompy przepompowują tą masę z jednego kotła do drugiego, ale zupełnie wystarczy dobrze rozliczona, ekologiczna, biologiczna oczyszczalnia ścieków. Dzięki temu rozwiązaniu mamy prostą sytuację. Ścieki są oczyszczone, woda już oczyszczona jest odprowadzana na łąki i pastwiska, rozsączana systemem drenarskim. Raz na jakiś czas osad może być zutylizowany. Proste, dobre rozwiązanie. Alternatywą mogłaby być ewentualnie oczyszczalnia korzeniowa, ale ona by zajmowała dużo więcej miejsca tutaj. Gospodarstwo pani Elżbiety to doskonałe miejsce do przeprowadzania zajęć szkoleniowo-warsztatowych. Doradcy i rolnicy mogą zapoznać się z prośrodowiskowymi działaniami, jakie tu zastosowano i wykorzystać je w swoich gospodarstwach lub przekazać innym. Sieć gospodarstw demonstracyjnych promujących dobre praktyki przyjazne Morzu Bałtyckiemu stworzono w ramach realizacji projektu Baltic Deal. W ramach projektu Baltic Deal została stworzona sieć gospodarstw demonstracyjnych w Polsce i u pozostałych partnerów w tych gospodarstwach. Poza opisem dobrych praktyk rolno-środowiskowych, organizacją szkoleń, spotkań dla rolników, prezentowanie tych dobrych praktyk rolno-środowiskowych celem upowszechnienia ich w pozostałych gospodarstwach. Było też wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związanych z bilansowaniem składników pokarmowych w gospodarstwie, opracowanie planów nawozowych, a więc ten program Baltic Deal był doskonałym przykładem w zakresie również działań innowacyjnych w rolnictwie. W międzyczasie opracowano i jest realizowany projekt dotyczący, w części można w języku polskim nazwać utylizacją gnojowicy. Tutaj chodzi głównie o
zakwaszanie gnojowicy, ograniczenie emisji amoniaku, ale również i ograniczenie zanieczyszczeń wód przez tą nową technologię opracowaną w Danii. W tym drugim projekcie uczestniczy też kilkudziesięciu partnerów z regionu Morza Bałtyckiego. Jest to kolejny element związany z jednej strony z ograniczeniem strat składników pokarmowych w gospodarstwie, przy zachowaniu oczywiście produkcyjności tych gospodarstw, konkurencyjności i ograniczenie eutrofizacji wód Morza Bałtyckiego, gdzie te wszystkie działania prośrodowiskowe są oceniane i ci rolnicy, którzy stosują najwięcej ciekawych praktyk rolno-środowiskowych, są wyróżniani, nagradzani i promowani w całym regionie. Gospodarstwo pani Elżbiety stanowi dowód, że chów bydła może odbywać się w sposób przyjazny dla Morza Bałtyckiego, a zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie powinno stać się standardem w rolnictwie. Co więcej, takie działania prośrodowiskowe nie ograniczają opłacalności produkcyjnej, a wpływają na stabilność dochodową. Tego typu działania mogą być z łatwością naśladowane przez innych rolników, prowadzić ich do zrównoważonego rolnictwa i do dbania o Morze Bałtyckie. Warto zaznaczyć, że większość powierzchni naszego kraju, czyli aż 99,7%, leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Czystość morza zależy od jego zlewiska, a więc w tym przypadku właściwie od wszystkich nas.